Witam Was bardzo serdecznie. Niedługo rozpoczynamy podróż do Malediwów poprzez Dohę. Malediwy to archipelag znajdujący się na Oceanie Indyjskim, składający się z 26 atoli i ponad 1000 wysp. W ciągu wieków region ten był pod wpływem kultury arabskiej, a w XVII wieku Malediwy stały się celem europejskich potęg kolonialnych, takich jak Portugalia i Holandia. W 1965 roku uzyskały niepodległość od Wielkiej Brytanii i stały się republiką. Obecnie są republiką prezydencką, a islam jest ich oficjalną religią. Największym zagrożeniem są zmiany klimatyczne, zwłaszcza podniesienie się poziomu morza. Malediwy mogą być pierwszym państwem, które zatonie. Malediwy stanowią istotny punkt w geopolityce regionu Oceanu Indyjskiego, gdzie konkurują Chiny z Indiami, a turystyka odgrywa tu kluczową rolę. Zapraszamy Was na pierwszy film z 5-odcinkowej serii z Malediwów. You are 670 to Male. To please come forward for boarding at gate C32. Wylądowałem, już teraz idę na łódeczkę, aby dostać się na wyspę. Dzisiaj Male odpuszczam, ponieważ będzie jeszcze czas, jak będę się przesiadał z wyspy na wyspę. Więc płyniemy wygrzać w słoneczku. Pierwsze zderzenie z ciepłem, jak widać po mnie, jest dosyć znaczące. Tu mega gorąco, 30 stopni, godzina 9:30, zaraz łódka odpływa na moją wyspę. Koszt takiej łódki to $25, 370 rupii malediwskich, to jest ichnia waluta. No i taki speedboat płynie 30 minut około do wyspy. Pamiętajcie, że w piątki tani przewoźnicy, którzy liczą sobie dużo mniej, bo około $2-3 za przejazd taką łódeczką, nie funkcjonują, więc trzeba wziąć prywatne firmy. A teraz zobaczcie, jak wygląda podróż speedboatem. Zostałem odebrany z portu, a tam pan rezydent, o proszę bardzo, kuski, jest pięknie. Czuć ten klimat odpoczynku, takiego relaksu, jak widzieliście wcześniej, zaraz wam coś pokażę. Jednak czuć klimat spalenizny, jakichś śmieci. W ogóle to jest kraj muzułmański, więc jedynie możliwości kąpania się bikini dla kobiet, no to są na plaży bikini. Pani palącą liście. Wygląda to całkiem nisko, dosyć tak. Wracając do sytuacji na lotnisku, bo tam gościu chciał mi wymienić $1 za 16 malediwskich rupii. Nie wiem, czy jest tak cudowny, że po prostu chciał mi oddać jednego malediwskiego rupii za $1 za darmo, ale wydaje mi się, że po prostu to był oszust. Toulouse du całej okazałości, teraz trochę ładniej. O, tam pojechała walizeczka. Dobrze. Upada znowu. Mam nadzieję, że tam szkła też nie było. Patrzcie, mają boisko w ogóle i jakąś antenę. Antena akurat może nie jest zaskakująca, ale boisko. Co tu jest? Proszę bardzo, ja zabrałem rzeczy sportowe, żeby właśnie poćwiczyć troszeczkę. No tutaj też spożywanie alkoholu jest niestety zabronione przez prawo, więc czeka mnie tydzień detoksu. Trochę śmieci, trochę nie, trochę domów w budowie, w zasadzie bardzo dużo. No ale widać ten rajski klimat wyspy. Chyba nikt tutaj nie ma żadnego problemu z tym, że... Ale jakie ładne boisko. It's really nice pitch. What is your national sport? The football or what? My national sport is kabaddi. Jest też tutaj jakieś siedzonka dla monitorowego
Stało się... Co tu dalej? Co tu dalej? O kurde, panie, porysuję pan dalej. Banany, zobaczcie, jakie cudowne banany. Jesteśmy teraz na plaży miejskiej w Toulouse-du, gdzie pokażemy wam właśnie, jak ta plaża wygląda. Zobaczcie, za nami znajdują się takie oto huśtawki. Mamy tutaj do dyspozycji jakieś takie leżaki miejskie. Spokojnie są restauracje, w których można blisko coś zjeść. W tym miejscu, gdzie akurat jesteśmy, jest zaplecze motorówek, ludzie jeżdżą swoimi deskami na wycieczki. Tak akurat teraz jedą na surfing. Tutaj są najlepsze warunki do surfowania. Bardzo ładnie, ale dużo motorówek właśnie do różnych atrakcji wodnych. Tam dalej jest troszeczkę tego mniej, no ale chciałbym, żebyście widzieli. Kolejny słoneczny dzień na wyspie Toulouse-du. Tam mamy samą plażę. Na całych Malediwach nie można spożywać alkoholu, jest to zabronione przez prawo. Nie napijecie się tu ani grama, nie jest dostępny, nie można kupić. Podobno można wjeść, no akurat my nie próbowaliśmy, więc trzepią bagaże na lotnisku, każdy bagaż podręczny jest skanowany. Pełna chillerka, osiedlowy monitoring, miejsce spotkań, parking skuterków. Czy to wygodne? Zobaczymy. Zaraz sprawdzimy, czy to wygodne. No powiem wam, że trochę się w tyłek wbija, ale nie jest źle, nie jest źle. Można takiego coś prowizorycznego zainstalować u siebie na balkoniku czy na działeczce. Myślę, że spełni swoją powinność. Aż takie fresh to nie jest. O, proszę. Rowerek. I drugi rowerek. Taki student czy to? Generalnie ludzie wydają się bardzo mili, uczynni, pomocni, bardzo gościnni. Wiadomo, różnie bywa. W wyspie też jest bardzo dużo budowli w budowie. Mamy teraz do czynienia z wejściem na plażę Bikini. Na Toulouse-du jest bardzo dużo surferów, bardzo dużo ludzi przyjeżdża tutaj z własnymi deskami. Widziałem wczoraj na własne oczy, jak pan pod łamaną falą przejeżdża, taki surfer, wiecie, jak z filmów prawdziwych. Przy plaży jest wiele ośrodków, wiele restauracji, które proponują właśnie takie udogodnienia jak hamaczek, troszeczkę leżaczków, to też są prywatne hotele. Jeżeli chodzi o jedzenie na wyspie, no to mamy kilka możliwości. Przede wszystkim możemy zjeść sobie w hotelu. W hotelu przynajmniej my mamy kupione śniadania. Oczywiście są dostępne sklepy, jest ich kilka, tylko warto też zauważyć, że niektóre po prostu nie funkcjonują w trakcie ramadanu w dzień. Trzeba robić zakupy ewentualnie w nocy, albo wszystkie restauracje, jeżeli są otwarte, no to są właśnie otwarte w nocy. Też miejcie na uwadze, kiedy jest ten ramadan i niestety tutaj go bardzo przestrzegają, ponieważ to nie jest żaden resort, tylko to jest po prostu lokalna wyspa, gdzie jest troszeczkę bardziej kameralnie, może tak bardziej chilloutowo. Sami zobaczcie, że jest akurat tak mniej ludzi. Mamy kilka do wyboru restauracji. Możemy udać się do restauracji, która serwuje jedzenie zachodnie. Możemy się udać do restauracji, która serwuje bardziej, powiedzmy, lokalne jedzenie, ponieważ kuchnia maldyjska jest dosyć okrojona. Mianowicie można zjeść naleśniczki z tuńczykiem wraz z kokosem oraz cebulą. Jest to takie dosyć ciekawe, dla mnie trochę było niedosolone, ale to może po prostu moje walory kulinarne są inne. Również można zjeść makaron właśnie z jajkiem oraz z rybą wymieszaną, więc raczej tutaj nastawmy się na owoce morza w postaci ryb, zwyczajnych ryb, tak. Ceny takich potraw
kształtują się od $8 do $12. Czy to dużo? No, biorąc pod uwagę to, że większość tych rzeczy musi być eksportowana, dowieziona łódką, tym transportem morskim, no to trochę to kosztuje. No nie jest najtaniej, też odpowiedzcie sobie sami tak naprawdę, jak to wygląda. Ceny kształtują się następująco. Jak widzicie, za jakąś kanapkę $8, fish and chips, danie dosyć duże, $10. Jeżeli chodzi na przykład o danie lokalne, panorama Roshin, Masunin, $10. Jest to właśnie naleśnik z tym tuńczykiem, o którym mówiłem. Fish tacos 9, pasta fish 10. Jeżeli chodzi o sklepy, no to w sklepach jest troszeczkę być może lepiej, na pewno z cenami jest taniej, ale te asortymenty nie są zbyt bogate. To nie jest taki Carrefour, to nie jest takie Tesco, Lidl, które są zaopatrzone w pełny asortyment produktów, tylko raczej takie przydrożne sklepiki, które... Na wyspie jest kilka sklepów, w których możecie zrobić zakupy. Jest całkiem duży sklep spożywczy, jakieś sklepy z odzieżą. Nawet można zaopatrzyć się w Euro AGD, więc w sensie jakieś pralki, nie w tym sklepie Euro AGD, ale zobaczcie, jak ten sklep wygląda. O, uważać na próg. Nie ma cen, to jest najgorsze, bo oni później wszystko dają, więc jest problem. Nie ma cen na produkt. O, to czasami są 35. Tak wygląda miasto, w zasadzie wyspa wieczorem. Jest nieco spory ruch. Możemy kupić coś w sklepie z pamiątkami. Randa Break. Akurat Randa też jest miejsce do surfowania. Właśnie tutaj kupiliśmy nasze pamiątki, deskę do surfowania. Można się targować, więc śmiało się targujcie. Dodatkowo możecie zrobić zakupy odzieżowe z panem, który ma wszystko, oraz zakupy spożywcze w sklepie. No całkiem są dobrze wyposażone. Zobaczcie, mam jakieś puszka coli z 13 maldiwskich rupis, znaczy mniej niż dolar, około złotówek 4 zł. Tutaj większa 15, no tutaj mamy za dolara. Następnie, co tutaj widzimy, jakiś jogurcik 10. O, to może być smaczne. 15, aloesik taki, no może basil seed drink. Nie jest tak źle. Zobaczmy, co tam mamy dalej. Czy mamy jakieś biskitsy, ale co to jest cena? Nie wiem. Chucky Choco też mniej niż dolar. Kosmetyki 85 maldiwskich rupis. Tutaj pasta 18. Podobno ceny są takie same jak dla lokalsów, więc można kupić szampony, można kupić jakieś podpaski za 20 maldiwskich rupis. No, takie dosyć marki nikomu raczej nieznane. Bardziej ten rynek azjatycki tutaj operuje. Więc co? Shoe sponge. Chyba ja mam buty. Możemy też zobaczyć tutaj dalej. Jakieś nasionka w puszce, groszek, 17 maldiwskich rupis, fasola 20, czyli to będzie w przeliczeniu około ponad dolar, około 4-5 zł. Jest nieźle. No, kukurydza 25, w zależności od tego. Mleko kokosowe, to jest ciekawe, 20 rupis, czyli około będzie dolar i 1,3 dolara. Tak wyglądają sklepy. Dosyć ciekawie. Chyba przyszliśmy w dobre miejsce, ponieważ nasz cały sztab hotelowy robi tutaj zakupki, więc myślę, że to jest ten sklep. Jak się nazywa? SHM Trade. Nawet jest pan od łódki, który tutaj urzęduje, więc wszyscy się zbierają wieczorem i po prostu się tutaj spotykają. Życie nocne tętni, alkoholu nie piją, gadają i się cieszą. Jak Ci się podoba ten klimacik? Bardzo mi się podoba, jest bardzo sielsko, swojsko, lokalnie. Tak, taki panuje tutaj powszechny chillik. Więc fajna wyspa, naprawdę.
są organizowane tak zwane drink boaty, czyli można sobie wykupić wycieczkę, $10 kosztuje przyjechanie, znaczy transport taką łodzią do łodzi, która się znajduje innej na morzu. Oczywiście tam Allah akurat nie patrzy, więc tam można pić w ogóle, o co chodzi. Gdzie drineczki zaczynają się od $10, więc też myślę, że sporty dla bogatych ludzi, którzy naprawdę są spragnieni alkoholu. Jeżeli przyjeżdżacie tutaj na Malediwy, no to o ile nie jedziecie do resortu all inclusive, no to czeka Was detoks alkoholowy. Właśnie spotkała nas bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ Bikini Beach, na którym się właśnie znajdujemy, niestety nie sprzyja aż tak bikini, ponieważ restauracje znajdujące się bardzo blisko nas i należące do ich te leżaczki, hamaczki i wszystkie inne atrakcje tak zwane nie pozwalają, aby na nich przebywać właśnie w bikini. Jedynym miejscem, w którym można przebywać w bikini, jest plaża. Też od miejscowych dowiedzieliśmy się, że jeżeli policja złapie na drogach, na ulicach, w kostiumach, no to naprawdę mogą być tego konsekwencje tych działań, więc wybierając się tutaj, pamiętajcie, żeby mieć jakieś nakrycie ciała i zakryć się. Musimy buty kupić. Można się pokaleczyć o te kamienie i rafy. Chodź, idziemy. Wejście do wody jest kamieniste, więc jeżeli możecie, zaopatrzcie się po prostu w buty. Tak się prezentuje część plaży bikini właśnie na Malediwach. Z tej strony wygląda to pięknie, nie ma nikogo. Z tej strony zaczynają się ludzie. Tam dalej jak przejdzie jest bardzo ładne miejsce, ograniczone taką rafą, trochę jest więcej atrakcji turystycznych. Mam płetwy, będę pływał, podziwiał rybki. Zobaczycie też, jeżeli coś uda mi się nagrać pod wodą, to pewno wstawię. Woda jest cieplutka, więc tak naprawdę nie czuje się tej różnicy temperatur prawie wcale. Trochę się rozpadało. Malediwy, raj na ziemi. No cóż, trzeba się z taką pogodą także. Są to zazwyczaj przelotne deszcze. Mam nadzieję, że też tak zostanie, że to zaraz się skończy. Ale zobaczcie, jak to ładnie. To nie jest piękny, ciepły deszczyk. Polecam. Wyspa Tulurdu. Kwiecień 14. Jest fajnie. Co, łapiesz trochę cienia? Tak. Zanim tam dotrzemy, to spłyniemy. Tak się toczy życie na tej wyspie. Zobaczcie, troszeczkę dalej się odejdzie. Mamy do czynienia z budowlami. A tutaj zdecydowanie nowe hotele, worki z piaskiem. Piękne widoki. A zobaczcie, czasami też zdarzają się takie miejsca jak to. Sypkiem śmieci, to chyba mają jakąś trybunę. Być może rozgrywane są tu jakieś rozgrywki sportowe, nie wiem, bieg na 1000 metrów, jak pas startowy trochę wygląda. Wybraliśmy się na spacer dookoła wyspy. Podziwiamy jej całe uroki. Zobaczcie, można chodzić naokoło przy takiej lazurowej wodzie, lazurowym wybrzeżu przepięknym, a z drugiej strony krajobraz domków, jak i też w budowie, troszeczkę śmieci. Generalnie jest bardzo czysto tutaj. Nie widzę jakiegokolwiek dużego zanieczyszczenia, a krajobraz naprawdę wynagradza wiele. Więc też warto powiedzieć o tym, że często tutaj pada. Pada deszcz, ale w zasadzie codziennie. Tylko że to są 2-minutowe do 5 minut opady. Tutaj miejscowi mi powiedzieli, że to u nich jest bardzo, bardzo częste.
Pewnie dlatego też krajobraz wygląda tak jak wygląda, że trochę tej zieleni jest, nie ma wszędzie piasku i jakoś to wszystko funkcjonuje. Wczoraj w restauracji Bajoni, do której się wybraliśmy, bardzo miło się zaskoczyliśmy, ponieważ ceny posiłków były dużo niższe niż przy tych restauracjach do plaży. Dowiedzieliśmy się akurat, bo trwa teraz Ramadan i niektóre restauracje, powiedzmy, nie są otwarte, no bo lokalsi jedzą tylko w nocy. Akurat ta jest otwarta od około 11 rano do późnych godzin wieczornych, żeby można spokojnie się najeść, przyjść z plaży, zjeść jakiś obiadek i ceny gotują się, zależy jakie zadanie, jest to od 4 do $12, ale już takie danie konkretne. Gdzie ceny przy tych restauracjach przy plaży no, są znacznie wyższe, no, 2 razy wyższe. Do takiego fish and chipsa, czyli panierowaną rybę, tam trzeba było zapłacić $10, no tutaj były za 4, więc na pewno się opłaca. Co warto jeszcze dodać, oni tak samo nie doliczają podatku do cen wykazanych w menu, w zależności, no chyba że płacicie w sklepie, jeden dolicza, drugi nie dolicza. Więc pewnie dlatego jak płaciliśmy raz kartą w sklepie, też tu można płacić kartami. W niektórych miejscach jest jeden bankomat na wyspie i nie ma problemu z wypłaceniem pieniędzy. No niestety opłata za wypłacenie pieniędzy no to około 100 malediwskich rupii. Więc warto przygotować większą wypłatę, niezależnie od kwoty, którą wypłacać. Ta opłata jest stała. Tak, znaczy wybierzemy się, bo jeszcze tam nie jesteśmy, ale mamy to w planach. Wybierzemy się do resortu na jeden dzień. Też cena takiej wycieczki, takiego day passu, all inclusive z całym alkoholem, no to jest $120 za łódkę, czyli za transport. Jeżeli nas jest tutaj 4-5 osób, no to ten transport się rozbija, a w przypadku ceny takiego pobytu w resorcie, no to jest $120. Wszystko jest wliczone, obiadek, alkohol, przebywanie na terenie ośrodka, pływanie w ich basenach, bo niektóre resorty też podobno pobierają za to opłatę, więc warto się rozeznać i dam Wam znać w jaki sposób, jak to wygląda, takie życie, przebywanie w takim resorcie. Nagram troszeczkę materiału, no ale najważniejsze, słuchajcie, jesteśmy na wakacjach, trzeba chillować, a jest do czego. Pewnie zastanawiacie się, czy jest dużo ludzi na Malediwach. Jeżeli w okolicach Bikini Beach, no w miarę tam z reguły są turyści. Zobaczcie, za mną plaża pusta, tylko sami. Widzieliśmy jedną osobę, która się kąpie, więc można przyjechać na plażę i mocno odpocząć bez zgiełku innych osób. Każdy to co lubi. Tam jeżeli chcemy się pokąpać w bikini, jakieś sporty wodne, troszeczkę rybek, pewnie tutaj też to jakbyśmy poszli nurkować, to byśmy znaleźli coś dla siebie. Niby mała wyspa, ale ludzi nie ma. To tam spacerkuje. Może ryby pójdziemy łowić. Chcę być bardzo szczery w tym, co nagrywam, co Wam pokazuję. Nie będę tutaj nic ściemniał, jak to wygląda. Generalnie mamy piękne morze, piękną lagunę, a zobaczcie teraz, co tu się dzieje. No niestety ciemniejsza strona Malediwów bywa i tak. Śmieci, ale tylko w jednym miejscu, więc nie jest aż tak źle, przynajmniej je składują w miarę rozsądnie. Może ją zabierają, jakoś wywożą, ale ten gruz chociaż z tych budowli troszeczkę już chyba tu leży. Jakby ktoś szykował mieszkanie, to tutaj macie prawie nowy kibelek. Znajdziecie coś dla siebie. Tylko trzeba na Malediwy przyjechać. Idziemy na Sandbank, tą wyspę z piachu. W zasadzie tutaj jest teraz półwysyp, nasyp piaskowy, który będzie otoczony przez wodę. Zobaczcie, taka jest żeglóweczka. Pytanie, czy ktoś się rozbił, czy zaparkował, bo na razie nikogo tutaj nie ma. Troszeczkę pogoda się popsuła, ale przynajmniej teraz widzę, co nagrywam. No robi to wrażenie ten krajobraz. Podoba się Wam?
Widzicie, jest jak jest. Troszeczkę wieje. Jesteśmy teraz, doszliśmy do tego sandbanku. Wygląda to tak, mamy piaseczek, a w zasadzie w środku trochę wieje. Ale to dlatego, że zbiera się tam ta chmura. No i po prostu mam nadzieję, że nie zacznie padać, bo tam już też zacznie. Co wam poradzę? No taka lajfa. Znowu mamy piękną pogodę. Jak tutaj nasz gospodarz mówił, to tak 2 do 5 minut zawsze pada codziennie. Więc zobaczymy, czy tym razem też będzie 2 do 5 minut, czy znowu jak wczoraj z 15-20 minut. Takiej mocnej ulewy, no zobaczymy. Najwyżej mamy łódkę. Możemy wybrać się gdzieś dalej, gdzie nie pada, na przykład tam. O. Mocny wiaterek zebrał, pogoda się pogorszyła w sekundę, ale mam nadzieję, że też w sekundę przestanie padać. Inaczej ten ciepły deszczyk przerodził się w ulewę, więc na szczęście mamy dziurawy dach. Mam nadzieję, że go nie zerwie, no, będzie dobrze. Niestety drugi raz pada ponad 20 minut. Siedzimy sobie z szczęście pod daszkiem, niestety trochę dziurawym. Myślę, że warto by było tu zgłosić tego fachowca do programu usterka. Ale mamy stolik. Cały zalany. Nie jest tak źle, przynajmniej jest ciepło, trochę wiatr wieje. Skończyła się ulewa, niestety trwała 30 minut. I co wam powiem, no trochę nas zmoczyło. Fajnie, przyjemnie, naprawdę chillowo. Nie jest aż tak słonecznie, bo jeżeli słońce operuje, to naprawdę jest gorąco. Gorąco. Można iść. Nie wiem, czy widzicie, ale jest widoczna zmiana w barwie wody. Jesteśmy właśnie na Dream Beach, wymarzonej plaży. Jest pięknie, w końcu się wypogodziło, zobaczcie, słoneczko świeci. Tam jest prześlicznie. Piękna plaża, nikogo nie ma, dosłownie nikogo. Jest bardzo rajsko. Już nie umierać. A teraz zobaczcie, troszeczkę się obrócę. No i tak tutaj to miejsce trochę traci na uroku. Nie powiem, że nie, mamy tutaj port, główne centrum, hub przesiadkowy pomiędzy na wyspie Toulouse. Tam jakieś zardzewiałe budowle. Czy jest to fajne? Na pewno jak się w tamtą stronę patrzy, nie, ale jak w tamtą, zobaczcie. Taka rzeczywistość. Jak byś podsumowała pogodę? Upalnie. Ile jest stopni? 30 co najmniej. Co byś powiedziała jeszcze, jakąś dała radę? Mam nadzieję, że dam radę. Smarujcie się uszy, nogi. Przede wszystkim, jeżeli szczególnie chodzicie w klapkach, żeby nie było później niespodzianki i wyjazd nie zamienił się w koszmar. Ciekawe widoki. Jesteśmy na jakimś placu budowy. Wygląda to dosyć jak wysypisko starego sprzętu. No cóż, uroki. O, może sprężyna. Takie krajobrazy niestety też są na wyspach. Jaki samochód fajny. Można w zasadzie wszystko znaleźć. Tutaj coś robią. Puszki, o. Jakby ktoś chciał drukarkę, kserokopiarkę, jak najbardziej. Puszki po oleju. Całe wiadra, cały jakiś sprzęt. No, na wyspie też jest chyba to potrzebne. Koparki stare,
Tam kolejna koparka, tam więcej koparek. Nie wiem, no sprzęt budowniczy. Ciekawe, czy one jeszcze działają. Chyba nie. Na razie stąd idziemy, ale ciężko jest stąd się w ogóle wydostać. Trzeba jakiś szukać dróg naokoło. Zobaczymy. A tutaj piękny park. A tutaj dom, mieszkanie. Tu w ogóle jest fabryka Coca-Coli. Tak? Fabryka Coca-Coli, tu robią Coca-Colę na tej wyspie i inne rzeczy związane z produktami. Wodę butelkowaną, która jest zdatna do picia, bo to tutejsza jest niezdatna niestety do picia. Dodatkowo co robią? A propos jeszcze smaku. Coca-Cola troszeczkę inaczej smakuje w zależności w każdym kraju. Mieliśmy okazję spróbować już w kilku, ale w zależności od wody, która jest dodawana, to ten smak różni się znacząco. Zaraz zobaczymy, może uda nam się zobaczyć, nagrać na fabrykę Coca-Coli. Jak to wygląda, to wam pokażę. Zobaczcie, jak wygląda Toulouse po burzy. O, jesteśmy obok fabryki Coca-Coli, ale drogi po burzy wyglądają następująco. Zobaczymy. Ciekawe, czy wejść w ogóle możemy w jakiś sposób. Coca-Cola, magazyn Coca-Coli, butelka, linia produkcyjna, jakieś te kwestie. Napiłabyś się zimnej kolki? Kolka chyba taka ciepła, a widzicie jaka wygazowana, znaczy zgazowana. Myślę, że to niedobry znak. Jak wygląda Toulouse po ulewie? Wczoraj też tak było, dzisiaj też tak jest. Drogi są przejezdne, ale zobaczcie ile tutaj błota. Jakaś taka łuża, takie akurat tutaj brudniejsza. Bardziej fabryczna część wyspy. Tutaj były magazyny Coca-Coli, produkcje. Nie widać, że tak trochę nieładniej pachniało, no ale gdzieś to musi się odbywać. Gdzieś musi. A zobaczcie jakie są drogi po burzy. Kałuża za kałużą. Kraj muzułmański rządzi się swoimi prawami, dlatego codzienne nawoływanie do modlitwy jest na tej wyspie bardzo powszechne. I słychać to z każdego miejsca. Nawołują do modlitwy i tutaj zbierają się ludzie i w meczetach po prostu wyznają Allaha. Mamy tutaj Centrum Edukacji atolu Cafu. Całkiem zadbane. Ładnie wygląda. Dzieci mają co robić, jakieś przedszkole, szkoła. Teraz czekamy, będziemy pewnie szli na karmienie rekinów. Zobaczcie jak to będzie wyglądać. Przyszliśmy oglądać rekiny w nocy na mieście. Płaszczki. This one is eagle ray. When you notice the black color one. Hello. How are you? Fine, thank you. You got the fish? Yeah. Oh, sorry. It's okay, no problem. Shark also there. Yeah. Big sharks. You're from? See, Poland. Poland. Yeah. Where from? This island. Oh, good. Yeah. You were born here? Yeah. Good. We are just looking for some fishes. Are you going for fishing? Yeah. That is better, yeah. Really? Yeah, when Morning is sun better, rising, yes. You come morning, Very nice. early You morning. can see Okay. turtle, everything. Yes. Shark, Really? yeah. You came today? Everything you can see. Sorry? We heard You that came it's- today? No, 4 days ago. Tomorrow we are going. Come But morning. oh, look. So 6 o'clock is okay. Better. Nice. 6 Okay, o'clock? 6 Yeah. o'clock. Oh, here. Jeżeli chodzi o ogólne wrażenie z tej wyspy, to jesteśmy bardzo, w zasadzie to bardzo zdziwieni i zadowoleni, ponieważ lokalni ludzie w ogóle nie zaczepiają turystów. Jeszcze wydaje się, że nie są z tymi turystami aż tak zmanierowani, jakby no, nie chodzą, nie mówią: ej kolego, chodź do mojego sklepu, wejdź tutaj, zobaczysz moje zakupki. Nie, zupełnie nie. Idziesz, przechadzasz się tędy i czujesz się spokojnie, bezpieczny, więc możesz się spokojnie w nocy przechadzać. A co tu widzę jeszcze? Słuchajcie, możemy wejść do sklepu z wędkami. O, jaki mechanizm zamykania drzwi. Patrzcie. Drzwi się zamykają. Sztos. Hello. I'm fine, thank you. What about you? Good?
Mamy do zobaczenia sprzęt do łowienia ryb, więc nawet nie trzeba go zabierać z Polski, jeżeli ktoś lubi. Ale jeszcze jest lepiej, o 6 rano przychodzi się, łowi się rybki, wszystko jest git. Zobaczcie, mają cały sprzęt budowlany, jakieś taśmy, rurki, frezarki. Jest naprawdę to bogato wyposażone. Pewnie tego asortymentu jest dosyć mało, ale idziemy stąd już. Tyle. I armatura. Mechanizm zamykający drzwi, proszę bardzo. Zapraszam na kolejny film. Dajcie subskryba. Dajcie łapkę w górę. I oglądajcie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście.